Siemanko, siemanko. Właśnie się żegnam z tym pięknym hotelem. Powiem wam, że no naprawdę było tu super. Właśnie przyjechał po mnie kierowca i ruszam w trasę. Ruszam najpierw do Senegalu, załatwiać wizę do Gwinei-Bissau. Tam do takich urzędów, czy nie wiem, czy to jest urząd jakiś, czy ambasada, nie wiem co to jest. No i później chcę być w Bissau dzisiaj, czyli w stolicy Gwinei-Bissau. Ciekawe, czy mi się to uda. Miejmy nadzieję, że tak. Bo jutro mam jedyny prom, który odpływa w weekend na wyspę, którą chcę pojechać. On odpływa w piątek i wraca w niedzielę. Tak, żeby się to udało. Trzymajcie kciuki. No i jestem już na granicy Gambia-Senegal. Teraz muszę dojechać jeszcze jakieś 2 godziny do tego urzędu i naprawdę trzymajcie kciuki, żeby mi się to udało. Idę właśnie po pieczątkę wyjazdową. Oj, nasrane kozy nasrały. Muszę mi wbić paszport, czy się wydostaję stąd. Przyjechaliśmy teraz na stronę po Senegalu. I trzeba znaleźć miejsce, gdzie biją nam pieczątki. Patrzcie, jaki tuning. Patrzcie, jaką wodę się kupuje właśnie tutaj w woreczkach. Trochę tutaj schodzi czasu na tej granicy, ale spoko, no. Już przechodzimy teraz senegalską granicę i będziemy. Patrzcie, jaką drogą jedziemy. Tutaj bardziej się opłaca jechać poboczem niż normalną drogą, bo są takie dziury. Czekajcie, pokażę wam tutaj z tej strony. Właśnie nasz kierowca mówił, że w jego wypadku na tej drodze zginął jego kolega i jego tata. Tylko on przeżył wtedy. Nie no, mocna droga jest. Jedziemy przez jakąś wioskę i powiem wam, że ciekawie wygląda. O, śmieci napalili. Powiem wam, że dziury to są naprawdę tutaj wybitne. Niektóre też ciężko ominąć. Te rzeciki jeżdżą. Lecia. Kurwa, to było. Przyjechaliśmy już do jakiejś miejscowości, szukamy czegoś do jedzenia, ale powiem wam, że ciężko tutaj znaleźć. Taka mocno lokalna miejscowość. Powiem wam, że nie ma lekko z drogami tutaj w Senegalu. Zamiast być coraz lepiej, jest tylko coraz gorzej. Im dalej jedziemy. A tam Gwinea-Bissau podobno, gdzie jadę, to w ogóle jest mocno. Chociaż stolica pewnie wygląda ok, ale poza stolicą już pewnie nie. Patrzcie w ogóle, jakie eleganckie futerko ma mój kierowca na kierownicy. Powiem wam tak, mamy co chwilę kontrolę, cały czas, tylko widzą z Gambii rejestrację i od razu zatrzymują. No i oczywiście wszędzie trzeba płacić, no nie ma lekko, no. Ale cały czas, no po prostu teraz na odcinku 20 metrów 3. raz nas zatrzymali przed wjazdem do miasta, gdzie właśnie jest ten urząd, gdzie będę zakładał, nie ambasada, tylko to jest co innego, gdzie będę składał wizę. W ogóle wymieniłem sobie na granicy pieniądze, żeby mieć na tą wizę i przez to, ile już wydaliśmy na tył, a powiedz, że nas zatrzymują cały czas, to już mi nie zostało prawie. Będzie trzeba płacić chyba w dolarach, chyba że będę musiał zamienić, nie wiem, zobaczymy jak tam dojadę. Ale podobno tam się załatwia wizę w 10 minut. A jakbyście chcieli załatwiać ją w Gambii, to trzeba sobie cały dzień na to poświęcić. No, jestem w tej miejscowości, gdzie ma być ten konsulat i mam załatwiać. O. 10 podobno jest. Nie wygląda za bardzo, jakby miał tu być, ale pytałem przed chwilą miejscowych i mówili, że jest. No, jest tutaj. Już elegancko. Republik
Bissau, flaga tam. Elegancko. Dobra, mam siano wypłacone. Byłem już w ambasadzie. Załatwili mi to w 3 minuty. Po prostu wziął paszport, od razu wbił. Mówi, dobra, 25 000, tych tutaj przeliczałem na nich. Za chwilę opowiem, ile to wyszło. No, ale okazało się, że nie mogę dolarami zapłacić. Musiałem jechać właśnie teraz wypłacać. Wracamy na miejsce, biorę i jadę organizować autobus, żeby dojechać do Bissau. 3 minutki i wiza załatwiona. No po prostu petarda. Dobra, jestem na dworcu, teraz muszę szukać autobusu jakiegoś. To nie wiem, który to jest. Znalazłem już busa, tym jadę do Bissau. Zapłaciłem 5 000, nie wiem ile to jest, ale burdel tu jest taki niezły, że szok. Jestem już w busie. Nie wiem ile na tych godzin, bo mi się internet skończył, znaczy nie wiem ile godzin będziemy jechać. Chyba, że taki dworzec autobusowy mocny, że po prostu szok. No, dawno na takim nie byłem. No, szkoda, że właśnie w najnieodpowiedniejszym momencie się skończył ten internet, bo nawet, no nie mam pojęcia ile będę miał. 5 000 w ogóle mnie skasowali za bilet, tych lokalnych. Kurde, nie wiem ile to jest przeliczenia, bo po prostu wypłacałem, nie wiem ile mi wzięło. Także później powiem, tak nie zapomnę. Ale było tak, 4 000 za mnie i 1000 za plecak. Ja mówię, jak ja mam za plecak płacić dodatkowo? Tak. Nie będę się kłócił. No i dobra, ruszamy. Ciekawe jak pójdzie ta trasa. Najpierw trzeba do granicy dojechać, ale tam pewnie mamy jakieś 30, może 45 minut. Ciężko określić na tych drogach. No i zobaczymy co dalej. Jestem już na granicy teraz. Wyjazdowa z Senegalu. Muszę odbić pieczątkę do Gwinea-Bissau. I kraj numer 135 do 193. Jak w sumie to było na tyle w tym roku już. Na granicy przeładunek czegoś jest mocny. Co to jest w ogóle? A, orzeszki, no tak. Gwinea-Bissau jest największym importerem orzeszków ziemnych. Tutaj w tej części. No i wychodzę z Senegalu, pieczątka wbita. Aha, tam mi wbili pieczątkę wyjazdową, przecież muszę przejść, wjechać do Bissau. Znaczy do Gwinei-Bissau, bo Bissau to jest sama stolica. Znaczy kraj się nazywa Gwinea-Bissau i stolica to się nazywa Bissau. No, wcześniej ta granica wyglądała. Teraz trochę się zmieniło. Jest trochę lepiej. No ale ogólnie tak wygląda. Tutaj te niektóre kraje Afryki to podróżowanie między nimi jest mocne bardzo. Trzeba przywyknąć do wielu rzeczy. No, sprawdzili wizę, nawet nic mi nie wbili. Nie wiem, czy może jeszcze będzie jakieś jedno miejsce, gdzie będą wbijać. Ale nie wiem. Zaraz się okaże. Zastanawiam się, czy gdzieś będą mi coś wbijać w ogóle, czy po prostu tak się idzie. Bo sprawdzili, że mam wizę, mam. No ale tak bez pieczątki. Nielegalnie przechodzą granicę. Alarm, alarm. Dobra, pakujemy się już. Ruszamy dalej. Wszystko popijane. Nowy kraj, nowa przygoda. 11 godzin w trasie. Powiem wam, że droga cały czas to dobrze wygląda. Przeważnie to jest tylko ziemia. Jedziemy zaraz 20-30 na godzinę, bo się nie da jechać po prostu. Jazda jest. Ja zastanawiam się ile czasu jeszcze. Nie mam jak sprawdzić. Ciężka trasa, naprawdę. Dobra, dojechałem. Jestem w Bissau.
Umieram z pragnienia, muszę szybko się napić czegoś. I później kombinować jakiś hotel. Nie mam neta, nie mam jak poszukać, zarezerwować. Dobra, muszę coś wymyślić. Bo szczerze mówiąc, nie wiem co. Trzeba po prostu iść przez siebie i znaleźć jakąś restaurację albo jakiś hotel, gdzie będzie Wi-Fi. Dobra, dotarłem do hotelu. Powiem wam tak, po prostu wysiadłem z busa po 12,5 godziny. Nawet nie gadam nic. Później nieźle załatwiłem. Powiem wam tak, 80% tego kraju nie ma dróg asfaltowych. Była tylko ziemia, dziurawa ziemia. Jechaliśmy tak z 20-30 na godzinę. Najgorzej było, jak coś przed nami jechało. Bo wtedy tak się kopciło w środku, bo było siwo po prostu. No i wysiadam z tego busa, mówię, nie, dobra, biorę, chodzę do byle którego, idę po prostu spać. Wstanę rano i od rana będę załatwiał sprawę. Pokażę wam, jaki mam hotel. O, pięknie, wanna jest. Ojej. Szanuję. Ale czad. Jaki widok. Czekajcie, zobaczmy, co tu się dzieje. O, ładnie. Basenik. W dole bar. Ale dziękuję, nie będę korzystał. No i tam siłownia, rano idę poćwiczyć. Bardzo, bardzo męczący dzień. To muszę powiedzieć. No ale nic, mam go już za sobą. Teraz, o kurde. Kurde, sorry. Sorry, piranka. Teraz po prostu muszę się trochę ogarnąć i jutro wam trochę więcej opowiem. Patrzcie, jak tu ładnie rano wygląda. No co wam mówię. Tu tak nie wygląda naprawdę. Gwinea-Bissau wczoraj, jak jechaliśmy po prostu wioskami, 80% dróg w ogóle w Gwinei-Bissau chyba nie ma w ogóle żadnego asfaltu. Była tylko czerwona ziemia i dziury. Cały czas dziury, dziury, dziury. Ciężka trasa była, tak powiem. Jechaliśmy przez miejsca takie, gdzie w ogóle ludzie prądu nie mieli, wody, mieli tylko domy pobudowane z takie. Oni tutaj używają termitiery. Jak termity budują takie wielkie te termitiery swoje, oni rozwalają tą ziemię i z tego robią pustaki, z tego budują domy. No tak samo jak mogliście zobaczyć właśnie, jak byłem w Sierocińcu, oni też tam robili właśnie z ziemi, która była z termitiery typowo. I bez prądu, niektórzy mieli tylko solary, to sobie ładowali gdzieś tam, widziałem, że mieli po 2 takie solary, gdzieś tam coś tam ładowali. Bez wody, bo tylko studnie były co jakiś czas. No, powiem wam, że to, co tam widziałem poza miastem, to była taka głęboka Afryka. Totalnie. Jak się ogląda na National Geographic, to tak wyglądało. No niesamowite doświadczenie. Stolica, wiadomo, stolica ładna, stolica jest, oni stolicę budowali, no jest ładna, pokażę wam później zresztą. To jest stara kolonia portugalska, także podobno bardzo ładnie wygląda w centrum, zaraz zobaczymy, znaczy nie zaraz, teraz idę na siłownię, później zobaczymy, pokażę wam. I co? Później łapię prom i płynę na wyspę. I tak to wygląda. No ale wczoraj byłem zszokowany trochę. Znaczy zszokowany, no. Trochę słyszałem o tym, co tu się ma dziać, jak to ma wyglądać. Że to będzie mocno. No i tak było. Siłka, spoko. Jest na czym poćwiczyć. Z fajnym widoczkiem. Patrzcie. Hotel elegancki, a przed hotelem już tak. No, ja idę, ale śmiję. Ja nie wiem, że oni tego nie potrafią nawet podprzątać. Idę właśnie łapać taksę, tylko gdzieś z dala od hotelu, bo cenę liczą podwójną. Jadę do portu kupić bilety na podróż, bo boję się, że przyjadę później i ich nie będzie już. Także wolę się zabezpieczyć i kupić wcześniej.
No to jest dworzec autobusowy, ja tu wczoraj dokładnie przyjechałem i stąd po prostu przyszedłem do hotelu, który był najbliżej i tak już zostałem. O, idzie chłopak rzuca na ziemię. Trzyma się przejmować. To jest jakaś taksa. Ciekawe to jest. Przypomina mi to trochę jak byłem w stolicy Ugandy. To było bardzo, bardzo podobne. Ogólnie, żebyście wiedzieli, jak napisał, to bardzo biedny kraj. No i dobra. Przywiózł mi do portu. Typek okazało się, że źle mnie przywiózł. Ale jeden z tych wojskowych, co tutaj obstawiał, starał się mi wytłumaczyć, że jestem w złym miejscu i gdzie mam iść dokładnie. Także spoko. Wiecie, co tu jest lekkim problemem? Po angielsku nie dogadacie się. Po portugalsku, gdzie to była kolonia portugalska i urzędowym językiem jest portugalski, mówi tylko 14% ludzi. Reszta mówi po prostu, o, ale by go rypnął. Reszta mówi po prostu w językach tych tutaj lokalnych, takich plemiennych, afrykańskich. Co ciekawego wyczytałem, że w ogóle kiedyś Gwinea-Bissau i Wyspy Zielonego Przylądka to był jeden kraj do 1980 roku. Później się rozłączyły. A jeszcze, co ciekawego, to, że Gwinea-Bissau dlatego ma Bissau na końcu, czyli nazwę stolicy, dlatego, żeby nie mylić z drugą Gwineą, która jest tutaj obok. Bo wtedy jeden i drugi kraj by się nazywał Gwinea. Trochę bez sensu. Dobra, niby gdzieś tutaj jest port, do którego zmierzam, ale to się zaraz okaże. O, ale tam widzę turystów. Czyli to chyba tam. Pewnie tak. Idę zapytać. W ogóle to jest niesamowite, jaki to jest ogromny przeskok przez tym. I na przykład bylibyście tam, gdzie ja byłem teraz, na obrzeżach, no to Afryka 100%. Przejdziecie kawałek dalej, tutaj bliżej centrum portu, to już widać te pokolonialne budynki, jak Portugalczycy budowali. A wyjedziecie na wieś, to w ogóle brak prądu, wody, domy z gliny zbudowane. Bida taka, że szok. Patrzcie, jak tu widać, że to już takie budynki, no wiadomo, rozwalone, bo rozwalone. No, ale widać, że to takie w stylu europejskim są, a nie afrykańskim. Totalnie inaczej. W ogóle całe miasto, tak tutaj przynajmniej ta część pokolonialna. Nie wiem, ona się nazywa Mała Portugalia, jakoś tak. Ale to wam pokażę w niedzielę. No miało to być dzisiaj w odcinku, no i widzicie, zmiana planów przez to, że zmieniły się godziny i trzeba tam płynąć dzisiaj szybko. Ciekawe, jak w ogóle będzie z internetem na miejscu i tak dalej, i tak dalej. Patrzyłem, są 4 hotele na tej wyspie. Jeden to jest w ogóle namiot, ale w namiocie raczej spać nie będę. To już jakbym był na początku podróży, to jeszcze bym mógł się przespać bez problemu, nawet fajnie by było. Ale teraz to już po prostu jestem tak wykończony, że ja marzę, żeby się codziennie dobrze wyspać. Wezmę sobie następnym razem, wrócę w niedzielę, wezmę hotel w tej części, żeby wam to pokazać lepiej. Dobra, jest bank. Odpłacam siano i muszę biec szybko, żeby zdążyć. W ogóle to są dobre opcje. Tu macie do wyboru tylko w bankomacie portugalski albo francuski. Bo po francusku też się możecie tu dogadać. Nie mam w ogóle angielskiego. Także ja po prostu udaję, że wiem, co wcisnąć. Pieniądze wypłacone. 10 000 to jest jakieś... Kurde, nie wiem ile to jest. Muszę wam to przeliczyć później. A wiecie, co też jest dobre? To, że... To, że tutaj, w tej części jest czyściutko po prostu. Ulice pozamiatane, zero papierków, a wy jedziecie tylko obok, kawałeczek. Naprawdę 3 minutki stąd i jest taki burdel, taki typowy afrykański syf. Wszędzie śmieci, wszędzie papierki. No masakra po prostu. Muszę naprawdę się śpieszyć, zaraz będę cały mokry, ale nie mam wyjścia, bo zaraz... Ja pierwszego nie zdążę, to mi się strasznie zdenerwowało. Tak w ogóle, jeszcze jedna sprawa, chciałem wam powiedzieć, bo dzisiaj się dowiedziałem.
zwolniły nam się 2 pokoje na pierwszy termin stycznia na obóz. Także jeśli ktoś jest chętny, 4 do 18 stycznia wpaść, to zapraszamy serdecznie. I dodatkowo jeszcze później mamy 19 stycznia do 2 albo 3, nie pamiętam jak to było. Także też serdecznie zapraszam. Tam mamy jeszcze 5 pokoi, na tym pierwszym mamy 2, później mamy 5. Także jak ktoś chce wpaść w styczniu do Tajlandii, potrenować sobie Muay Thai, poimprezować, dobrze się pobawić, no i w ogóle spędzić fajny czas, to zapraszamy. Chyba żarty się skończyły. Zostało mi parę minutek. I odpływamy. Dobra, teraz sprawdziłem, zapłaciłem $15 mniej więcej. No dobra, $14 za bilet. Myślałem, że to jest 2 strony, a okazało się, że w jedną. Ale cóż, ale dobrze był. O, pokażę wam statek ładujący, który prąd robi. Właśnie tu stoi też. Tak wygląda, to jest elektrownia. Płyniemy już około 1,5 godziny. Powiem wam, że jak będziecie wybierać, bierzcie te lepsze siedzenia. Trochę się zapłaci, ale lepiej. Patrzcie, jak śmiesznie widać linię, jak się woda łączy. Ale ciekawe. A w ogóle jak mi się uda, to popłynę na wycieczkę, gdzie można spotkać hipopotamy, które żyją w słonej wodzie. Nawet nie miałem pojęcia, że tak też są. Znaczy takie, że są, że takie żyją. Myślałem, że one typowo żyją tylko w słodkich wodach, a tutaj można spotkać takie, które żyją w słonej wodzie. No. W ogóle ciekawe dla mnie ostatnio było zaskoczenie to, że wiele osób nie wiedziało, że w ogóle są różowe delfiny i że żyją w rzekach. No, ja kiedyś też nie wiedziałem w sumie, ale się później dowiedziałem. Wow. Świat jest niesamowity. No i parę minut jesteśmy. 4 godziny praktycznie, tak jak mówili, no to tak płynęliśmy. Ale jest odpływ. Ale to dobrze, bo skoro teraz jest odpływ, to później będzie dobrze. Jesteśmy. Patrzcie, ile ludzi tutaj stoi, żeby złapać albo z hotelu kogoś, albo podwieźć. Raz dziennie to przypływa, a nawet nie, to sorry, to jeszcze mniej, to przypływa raz na parę dni. Że przypływają towary do hoteli. O, tu możecie zobaczyć, co tu się wyprawia. Cały przeładunek wszystkiego. No. Ludzie czekają tutaj z tuk-tukami, żeby kogoś podwieźć gdzieś, ale mój lodź jest akurat bardzo blisko, także idę z buta. No i co, powrót dopiero z powrotem w niedzielę. Niedziela rano. Dzisiaj wam trochę pokażę, jutro wam trochę pokażę, a muszę znaleźć coś pilnie do jedzenia, bo jestem mega głodny. Ale to może w hotelu zjem po prostu. Będzie na pewno lepiej. Chociaż tu całkiem normalnie wygląda. Jak na Afrykę. O, tutaj też jakaś restauracja. Chyba jakiś lodż w sobie. Lokalne sklepiki, tak wyglądają. No i tak kawałek drogi było i się skończyło. Dobra, gdzieś tutaj muszę iść do Mango Lodge, ale to będzie coś innego. Powiem wam, że takie miejsca są mega ciekawe. Jest jeszcze inna Afryka. No, droga kawałek jest, kawałek nie ma. Tak jest. I żebyście wiedzieli, że to nie jest jakaś też taka ekstremalnie mała wyspa. No bo ona była największa z tego archipelagu tutaj w ogóle. Ale no żyje tutaj coś 4000 osób. Także nie, tak mało.
Pewnie wielu z Was się zastanawia, po co ja na przykład przyjeżdżam w takie miejsca. Odpowiedzi to nawet ja na to nie znam, także Wam nie powiem. Ale to są przygody. A ja lubię przygody. O, tutaj jest mój kemping, tylko mój jak mój, ja go znalazłem na necie. Od jedzonko tutaj naprzeciwko, ale nie mam pojęcia, czy w ogóle tu będzie miejsce. Mango Lodge. O, patrzcie. Bangkok, 12,5 tysiąca kilometrów. Kawał drogi. Okej, idę już zobaczyć. Jest jeden pokój wolny, czyli jak zwykle na farcie. What's your name? Caetano. No? What? Caetano? Okej, I'm Peter. Ładnie tu wygląda. Really nice place. Fajnie, fajnie. O, chyba remoncik był. Fajnie, bo jest tak dziko. Znaczy tak wiecie. Dużo zieleni też. Fajnie. Właśnie. To jest. A ludzie płacą, że to było, żeby iść na plażę ze świnkami. A tutaj łażą wszędzie. O, to jeszcze duża. Dobre. Ta tutaj wygląda jak dzik. Nieźle, nieźle. Dobra, muszę znaleźć gdzieś tuk-tuk albo motorek, co mnie zawiezie na drugą stronę wyspy. Pięknie te drzewa tu wyglądają. W ogóle od razu chciałbym, bo właśnie teraz dopiero to się stało, chciałbym bardzo podziękować, ale z tą stroną ma korzenie, bardzo podziękować ludziom, którzy coś tam okazali dobre serce, wpłacili chociaż parę groszy. Dziękuję bardzo, naprawdę. W moim imieniu, w dzieci imieniu, które będą miały świetlicę i Agnieszki też na pewno. Także bardzo, bardzo dziękuję. Naprawdę cieszę się, że chcecie pomagać. Bo pomaganie jest fajne. W ogóle idę sobie gdzieś uliczką. Nie bardzo wiem gdzie, bo mam neta mi wywaliło. Muszę znaleźć właśnie tą taksę jakąś. Dziwna sprawa, bo nawet mnie nikt nie zaczepia, że chce mnie gdzieś podwieźć. Co jest bardzo dziwne. O, patrzcie. Ministerstwo Sprawiedliwości. Ministeria de Justicia. Chyba taki sąd jakiś. Takiej wysepce małej. Kurde, widzę, że idę źle. Totalnie. Bo tutaj nie ma nic. A, tam jest szpital jakiś. Bo widać krzyżyk. Tutaj, nie wiem, nie widzę nazwy. Tutaj też widać, że niektóre budynki też chyba jeszcze po Portugalczykach zostały. I jeszcze sobie przypomniałem jedną ważną sprawę, którą miałem Was zapytać już 2 odcinki temu. Taka sprawa, no wiadomo, do Polski przyjeżdżam na święto, znaczy nie wiadomo, bo pierwszy raz od 10 lat, ale przyjeżdżam do Polski na święto. Mam zamiar odwiedzić jarmark w Krakowie, w Warszawie. Do Gdańska niestety mi się nie uda, podobno Gdańsko jest najładniejsze, ale tam mi się nie uda, to jest za daleko jest. Ale dajcie mi znać w komentarzach, co jest takiego w zimie, w okresie świątecznym, co bardzo warto zobaczyć. I na przykład co byście chcieli zobaczyć na moim kanale, żebym mógł Wam pokazać. Dajcie znać, bo może ktoś z nas ma fajne pomysły, coś co może akurat dzieje się u Was w mieście i jest tak mniej więcej Śląsk, Łódź, Warszawa, Podlasie. Mniej więcej w tych terenach. Ty pomyślisz, że mi tą trasę pokazywało na goglach, żeby tędy, że to jest droga. Dobra droga. Ale to jest takie spokojne życie. I to jest w głównym miejscu na tej wyspie. Powiem Wam, że widziałem tu więcej białych niż przez ostatnie parę dni. Znaczy ja nie liczę Stany Gambii, no bo tam wiadomo, że widziałem. No dobra, w sumie więcej niż 2 dni ostatnio. No, 2 to też para. Tutaj normalnie w sumie za na statku nawet płynęło chyba z 10. Kolejny jakiś pokolonialny na pewno budynek.
Przed chwilą sobie tak myślę, kurde, czy on tego ktoś nie odremontuje? Taki ogromny budynek z potencjałem. No pewnie sobie przypomniał, gdzie jestem. Skąd ci ludzie pieniądze mieli mieć? No ale ktoś by mógł przyjechać w sumie i kupić. Ale tu jest jeden koło drugiego, taki rozwalony. Że ta wyspa to jest taka chyba umierająca bardziej. Znalazłem taki jeden najdroższy hotel chyba jaki jest na wyspie. Ale idę do niego, bo pewnie będą mieli Wi-Fi. Muszę wysłać materiał. I od razu sobie coś zjem. Co jest? Co tam ugryzasz kwiatki? Nie. To wygląda naprawdę pięknie, doinwestowany jest mocno ten hotel. Ale tutaj... Czekajcie, ile to tutaj kosztował? 120 chyba tysięcy. A ja płaciłem 20 za mój, no 6 razy więcej. Pogadałem z właścicielem tego obiektu. Pomyślcie, oni nie mają tutaj nikogo. 0 ludzi. Szok, takie piękne miejsce. No i kończę w tym pięknym miejscu. Nie ma tak, że najtańszy hotel na wyspie, a spędzać czas najlepszym. To się nazywa przedsiębiorczość, moi drodzy. Jak zaoszczędzić. Nie no, różnica była naprawdę spora. Idę teraz trochę jeszcze pochodzić. Idę zobaczyć, co gdzie się dzieje. Mam trochę czasu jeszcze, zanim się ściemni. No i muszę organizować wycieczkę na jutro. Przede wszystkim, żeby popłynąć na te hipopotamy i jeszcze żółwie prawdopodobnie. Także trzymajcie kciuki, bo nie ma praktycznie w ogóle ludzi na wyspie. I miejmy nadzieję, że się to uda. Pani w hotelu powiedziała, że jak zbiorą całą ekipę jakąś na to, żeby iść do łódki, że zadzwoni po różnych hotelach, żeby spróbować to zorganizować. Jak się uzbiera, to płyniemy, także mam nadzieję, że się to uda, a jak nie, to na wyspie też sobie coś wymyślę na pewno i będzie dobrze. Tyle w tym temacie w dzisiejszym odcinku i w ogóle dziękuję bardzo, że oglądaliście. To był bardzo mocno podróżniczy odcinek, ponieważ bardzo dużo się przemieszczałem, byłem aż w 3 krajach. No i tak było jak było, także dziękuję bardzo wielkie. Dziękuję bardzo, że oglądaliście ten odcinek. Jak wam się podobało, zostawcie subskrypcję, jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału i uwierzcie mi na słowo, sprawdzałem to, ile osób subskrybuje. Połowa z tych, które oglądają, nie wciskają subskrypcji, także jeśli możecie, zróbmy to 700 000 do końca roku i będę bardzo szczęśliwy. Pozdrawiam. عانينا كتير من هذا الفساد عذابنا يزيد من الاستغلال عانينا كتير من هذا الفساد عذابنا يزيد من الاستغلال لازم ثورات في أفريقيا اليوم